Dziękuję Ci, Julio, za zapowiedź. Gdzieś tam mogli Państwo dzięki temu poznać tło i postać, która Wam będzie mówić coś przez kolejne 10 minut. Dobromiła Włodarska, Robotycy.com. Ja jestem jednym ze wspólników tej firmy i staramy się tworzyć tą firmę tak, żeby ona rzeczywiście pomagała naszym klientom. I to, jak to robimy, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, tak żebyście też mieli świadomość, jeżeli ktoś z Waszych znajomych będzie miał tego typu problemy, że one są rozwiązywalne. Gdzieś tam też się przewinie to AI. Dzisiaj jest ono mocno popularne i jest to taki triggerowy element zawsze prezentacji, który ściąga uwagę, także ja sobie też go dodałam. To, co reprezentuje moja firma, to wsparcie klientów praktycznie na terenie całej Europy. Jeździmy na projekty od Irlandii po Hiszpanię, przez kraje typowo przemysłowe jak Niemcy. Staramy się w swojej pracy obsługiwać wszystkie marki. To jest o tyle specyficzne, że jeżeli macie samochód Volkswagena i Mercedesa, to kieruje się nimi dokładnie tak samo. U nas w naszej branży każdy robot mówi troszkę innym językiem, więc to jest bardziej tak, jakbyśmy potrafili mówić po francusku i po niemiecku, co wymaga dosyć dużego zaangażowania w proces nauki i ciągłego samego doskonalenia się w tym, co robimy. Naszymi głównymi klientami są firmy, które integrują maszyny w zakładach przemysłowych i same zakłady przemysłowe. To, co robimy, to głównie tworzymy kod, który tłumaczy potrzebę klienta, to, co on powinien wykonać na optymalne rozwiązanie ruchów robota. Pokażę Wam później, jak to mniej więcej wygląda, tak żeby one mogły się komunikować z innymi maszynami i wykonywać pewne elementy pracy na etapie fabryki. To, kto jest naszym klientem, to przede wszystkim fabryki, macie to na górze narysowane, natomiast te fabryki mogą albo nie mieć w ogóle jeszcze robotów i wtedy jesteśmy w stanie pomóc im wdrożyć, ocenić, czy dana aplikacja jest w ogóle osiągalna w realizacji, czy ona się będzie zwracać. Jeżeli te roboty już istnieją na terenie fabryki, to trzeba sobie zadać pytanie, czy one rzeczywiście są optymalne, czy nie można by było przyspieszyć produkcji, usprawnić jej, a być może utrzymanie ruchu, które opiekuje się tymi maszynami, powinno zostać troszkę doszkolone, tak żeby sobie poradzić lepiej przy awariach. Ewentualnie jeszcze część fabryk zleca swoje wykonanie tych maszyn do innych podmiotów, tak zwanych integratorów i my często też albo uzupełniamy szeregi tych integratorów, ponieważ oni wtedy mogą zatrudnić więcej głów do myślenia. Czasami zdarza się tak, że wypada jakiś L4 zespołowi i trzeba go uzupełnić, ale ponieważ znamy bardzo dużo robotów, czasami potrzeby specyficzne klienta możemy właśnie uzupełnić tymi naszymi kompetencjami. Naszymi klientami są zarówno duże fabryki, takie naprawdę związane z przemysłem automotive, natomiast staramy się również pomagać lokalnym firmom. Byliśmy w niektórych tutaj okolicznych fabrykach obecni i tam staramy się nawet 1-2 roboty implementować tak, żeby one funkcjonowały na terenie fabryki. To, co robimy zazwyczaj, to najpierw rozmawiamy z klientem, żeby ocenić, co tak naprawdę jest jego potrzebą, bo ta definicja tego jest istotna do tego, aby później na kolejnym etapie dobrać do tego odpowiednie narzędzia, technologie, paczki programowe, zasięg robota, udźwig. I te koszty, ten dobór jak gdyby rzutuje nam na koszty, które później trzeba zweryfikować, czy to w ogóle się opłaca, czy jest sens coś takiego wdrażać. Także ta pętla czasami nie jest pojedyncza, czasami trzeba pokrążyć troszkę, żeby zoptymalizować dla klienta. Natomiast bardzo często, nawet przy małych projektach, warto jest się 2 razy zastanowić, czy nie znajdzie się czegoś tańszego, lepszego, albo bardziej skoncentrowanego na tym, na czym zależy klientowi. Następnym etapem dla nas to jest zawsze taka symulacja komputerowa, która pozwala zweryfikować te nasze takie teoretyczne założenia i pozwala nam na lepsze dobranie i zoptymalizowanie całego cyklu. To jest jak gdyby taki etap biurowy. My jesteśmy w stanie przeprowadzić te symulacje, sprawdzić, czy nie będzie gdzieś
jakichś problemów. Na przykład tutaj na rysunku macie jeden z naszych raportów, gdzie ocenialiśmy, czy my w ogóle nie zahaczymy o coś, czy nie będzie kolizji. Ten etap symulacji kończy się wgraniem tych naszych przygotowanych programów do robota i wtedy tak naprawdę zaczyna się clou naszej pracy, czyli same testy, optymalizacja, całe skoncentrowanie na tym, żeby wynik docelowy był taki, jaki sobie klient zażyczył. I taką kropką nad i na sam koniec jest przeszkolenie tego klienta, żeby on w ogóle wiedział, jak obsługiwać tą stację, w jaki sposób się z nią komunikować, co oznaczają pewne alarmy, a w jaki sposób na przykład przeprowadzać konserwację. Tutaj jest istotne, żeby te osoby, które są w zakładzie, nie bały się tego, tylko wiedziały kompetentnie, jak do tego podejść. To, co staramy się dostarczyć klientowi, to minimalizacja ryzyka tak naprawdę tego wdrożenia. On nie jest specjalistą od robotów, musi opierać się na naszej wiedzy, więc my staramy się ze swojej strony jak gdyby uchronić przed błędami, które się pojawiają. Staramy się bardzo regularnie spotykać na spotkaniach, które omawiają bieżące problemy. Czasem to jest 5 minut, czasem to jest godzina tygodniowo, ale dla nas istotne jest to, żeby cały czas między nami, zespołami była wymiana najważniejszych problemów, przypomnienie o tym, jak je rozwiązać i na czym się należy w danym czasie skoncentrować. Staramy się też bardzo mocno przewidzieć pewne skutki, które się pojawiają, czyli zanalizować całość zagadnienia, gdzie mogą pojawić się problemy. Bywało tak na przykład, że do testów mieliśmy dostarczone elementy, które były śliczne, gładkie i nic, jak gdyby nie miały żadnych problemów, natomiast później na produkcji okazywało się, że one są pokryte smarem, że ciężko je chwycić, że są w koszach, które są krzywe i ten powtarzający ruch robota był niewystarczający do tego, żeby chwycić pewne elementy i trzeba było wprowadzić modyfikacje. Ponieważ bardzo często pracujemy na zasadzie roboczo-godzin, to dla mnie istotną informacją jest to, żeby mój klient wiedział, za co mi płaci. Na koniec dnia wszyscy pracownicy przygotowują raporty z krótkimi informacjami, co tak naprawdę zostało zrobione, z czym się pojawiły problemy, gdzie te problemy są na bieżąco rozwiązywane i na przykład zajęły więcej czasu, a co spowodowało takie opóźnienia, przy których my musimy poczekać na zakończenie innych prac elektrycznych, mechanicznych albo innych. I dzięki temu ta komunikacja na bieżąco w tych raportach pozwala stworzyć taką historię projektu, czyli jak w pewnym momencie gdzieś tam się ktoś budzi, że z jednym elementem mamy problem, to my jesteśmy w stanie prześledzić, czy on się gdzieś pojawił wcześniej, czy on był już raz rozwiązywany, czy gdzieś ktoś już o nim wspominał, czy może wszyscy przeoczyli i on się nagle pojawia znikąd. Dodatkowo jeszcze, żeby właśnie się nie pojawiały takie problemy, to staramy się wszystko systematyzować. Mamy bardzo dużo różnego typu checklist, gdzie w trakcie projektu wypełniamy sobie pewne tabele po to tylko, żeby być pewnym, że ta czynność została wykonana. Czasami są takie sytuacje, że później w natłoku jak gdyby tych aplikacji w trakcie prac nagle okazuje się, że ktoś może nie być pewny, czy na przykład robot został skalibrowany, czyli czy znalezione zostały jakieś zera. Jak mamy taką checklistę, to wiemy, w którym dniu, kiedy dokładnie wykonaliśmy te elementy pracy i jesteśmy pewni tego, co robimy. No i oczywiście mój ulubiony Gantt, staramy się wszystko planować, tak żeby dało się z wyprzedzeniem na przykład zamówić robota, żeby dostarczony został na określony termin i od tego terminu musimy mieć jakiś okres, w którym to testujemy i dopiero wtedy dostarczamy do fabryki. Dlatego dla mnie te tabele związane z planowaniem czasowym są bardzo zawsze istotne, bo pomagają przeciwdziałać jakimś opóźnieniom całego projektu. No i oczywiście tak naprawdę najważniejszym tutaj elementem jest to, żeby nasze rozwiązania były optymalne do tego, co potrzebuje klient. Jak otworzycie jakikolwiek katalog robotów
jest ich tam naprawdę całe mnóstwo i tak naprawdę ciężko jest określić, który robot do jakiego zadania jest potrzebny. Od tego jesteśmy my, żeby doradzić i zoptymalizować zarówno koszty, jak i długofalowe jakieś priorytety, które ma klient. Na przykład, żeby dało się przezbroić tą stację na jakąś inną, przekonfigurować, albo jeżeli serwis jest tuż za rogiem, no to najlepiej dobrać takiego robota, którego będzie można łatwo naprawić. Tutaj macie zdjęcie jednego z naszych projektów. My najpierw tworzymy taką wirtualną rzeczywistość i tutaj poprosiłam Karola, żeby w trakcie projektu ustawił jedną i drugą stację, czyli tą wirtualną i tą prawdziwą dokładnie w takich samych pozycjach, więc to są dwa zdjęcia, które jedne określa to, co my mamy na komputerach, czyli wszystko jesteśmy w stanie zasymulować, i drugie zdjęcie, które pokazuje już rzeczywistą walkę gdzieś na obiekcie w fabryce, gdzie trzeba było rozwiązać dodatkowe już takie praktyczne problemy. Kolejna aplikacja tutaj, którą chciałam Wam pokazać, to bardzo często ten etap, kiedy fabryka nie ma robotów, zaczyna się od tego, że po prostu jesteśmy na miejscu i sprawdzamy, jakie poszczególne procesy powinny zostać zrobione. Tutaj najpierw przykładałam pewne elementy, czy w ogóle mamy miejsce na to, żeby poruszać się robotem. Stacja miała wymienione narzędzie i ten robot kiedyś pracował z zupełnie innej aplikacji, a następnie tutaj przerobiliśmy stację tak, żeby nakładała klej na element i na samym końcu praska dociskała, łącząc obydwa elementy. I to tak w sumie to tyle o naszej firmie, natomiast patrząc jak gdyby w Waszym kierunku, jak spojrzycie na te moje poprzednie slajdy, które miałam, to tak de facto ja robię dokładnie to samo, co Wy. Tam nie ma jakiejś super science fiction, bo tak naprawdę Wy też zaczynacie od tego, że analizujecie, czego potrzebuje klient, co jest dla niego priorytetem, co potrzebuje, żeby spełnić, żeby wyeliminować pewne problemy, które ma u siebie. I tym Waszym elementem kolejnym też są często pewnego rodzaju symulacje, które przeprowadzacie. Czasami to są na kartce, czasami to jest Excel, czasami to jest przeliczenie pewnych wartości. Z klientem później w trakcie pracy bardzo często też uzgadniacie pewnie dodatkowe szczegóły po to, żeby ta oferta była rzeczywiście dostosowana do tego, co on chce mieć u siebie. No i na koniec oczywiście też mu tłumaczycie, w jaki sposób korzystać z tego nowego narzędzia, które właśnie zdobył dzięki Wam. Także tutaj chciałam tylko pokazać, że jesteśmy tak naprawdę w bardzo podobnych relacjach i Wy pewnie też używacie tych narzędzi, których ja, sprawdzacie siebie, swoich pracowników, planujecie, staracie się rozmawiać z klientami i swoimi współpracownikami po to, żeby ten produkt, który dostarczacie, był obarczony jak najniższym ryzykiem dla samej realizacji. No i oczywiście ten trikowy, że tak powiem, element, czyli AI. Rozmawiałam o mojej firmie i właściwie nic się tutaj nie pojawiło takiego związanego z AI. Natomiast gdzieś tam wiem, że ten temat Was interesuje, więc część mojej prezentacji chciałam poświęcić na to, żeby Wam pokazać, w jaki sposób ja z tymi narzędziami pracuję. Ten rysuneczek został wygenerowany przez model językowy na podstawie mojego logo i chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ja sobie pomagałam przy tej prezentacji w trakcie tworzenia. Zakładamy, że korzystacie z przeglądarki, że macie wykupione konto Plus na czacie GPT. Dzięki temu macie dostęp do różnego typu modeli. Te modele szczegółowo może omówię na jakiejś innej prezentacji, natomiast zakładamy, że do takiego ogólnej rozmowy można wybrać najprostszy model, gdzie trzeba się bardziej zastanowić, to wybieracie ten, który jest rozumujący, inaczej thinking. Ja sobie zakładam często jakiś nowy projekt przy takich prezentacjach na przykład. Dzięki temu mam możliwość dorzucenia temu modelowi plików, z których on może korzystać. Na przykład tutaj jest wrzucone moje logo na tym zdjęciu. Oraz określenia jakichś założeń wyjściowych. Ja tutaj sobie opracowałam wcześniej
dane związane z moją firmą i wrzuciłam mu po to, żeby on zawsze znał kontekst, kim są robotycy.com, czym się zajmują, gdzie działają. Ten opis też wygenerowałam razem z czatem. On też mi pomógł zdefiniować pewne najważniejsze informacje po to, żeby nie było tam zbytnich ogólników, tylko szczegółowe informacje takie, które rzeczywiście odzwierciedlają to, co robimy. Na projekcie sobie założyłam po prostu nowy czat i tutaj jest bardzo ważna taka iteracja, czyli cały czas spisujemy, piszemy mu, co jest naszym celem, prosimy go, żeby on nam zadał pewne pytania, dzięki czemu my bardziej zastanawiamy się nad danym problemem, co my będziemy chcieli pokazać. Ja często daję jakąś konkretną cyfrę, na przykład zadaj mi 5 pytań związanych z działalnością mojej firmy, które pomogą uatrakcyjnić moją prezentację. I często starajcie się mimo wszystko kierować go na właściwe tory, czyli mówić mu, że ma się zastanowić, przeanalizować, ma być konkretny, że ma pamiętać, co jest naszym głównym celem. Bardzo często robię taki trik, który polega na tym, że poproszę w jednym czacie o podsumowanie, wypunktowanie najważniejszych rzeczy, do których teraz doszliśmy i w kolejnym kopiuję to sobie, otwieram zupełnie nowy czat, takiego świeżego analityka i tam mówię mu znowuż, jaki był mój główny cel i proszę go, żeby te punkty zweryfikował krytycznie, czy tam czegoś nie brakuje, czy są one logicznie, czy wynikają jedno z drugiego i czy którejś z nich nie powinnam uzupełnić albo usunąć. I ta definicja pozwala na lepsze zgłębienie danej tematyki, która gdzieś się pojawia u nas. Ja sobie używam takiego szczególnego trybu pisania, który jest określany jako Markdown. To nie jest PDF, to nie jest tekst czysty, tylko ze sformatowaniem. Dzięki temu mogę w bardziej wizualny sposób sobie na tym pracować. I to jest dopiero dla mnie baza. Czyli tak naprawdę ten czat nie zrobi za mnie wszystkiego. Natomiast on mi wypisał po prawej waszej stronie jakiś tekst, którego ja się chciałam trzymać, którego elementy chciałam wam przekazać, a potem ja sobie nad tym jeszcze pracowałam, które z tych elementów są niepotrzebne, które ja powinnam rozwinąć, co was będzie bardziej albo mniej interesować, albo gdzie po prostu zakotwić pewną waszą uwagę po to, żebyście zapamiętali, kim jestem i co robi moja firma. Oczywiście też starałam się dobrać te grafiki. Te grafiki też pomógł mi czat. Tą grafikę, która była na samym początku, czyli nawiązanie do kapszty, którą czasami musicie kliknąć, jestem człowiekiem, wygenerowałam w ten sposób, że podałam mu taki obrazek i powiedziałam, żeby go zmodyfikował pod moją kolorystykę, czyli użył jaskrawo zielonych oraz dał konkretnie specyficzny tekst. Te zdjęcie, które było z robocikami zamienionymi z kluczami, one tak naprawdę były złożone w innym, oddzielnym programie, natomiast wygenerowane przez czata i tam musiałam parę razy doprecyzować, jak ja chcę, żeby te robociki wyglądały, ponieważ on przyjmował zbyt standardowe kolory, które ja chciałam troszkę ożywić, więc powiedziałam mu konkretnie, jakich kolorów jeszcze potrzebuję. I to właściwie wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem. Brak pytań.